Któż z nas nie zna serii Uncharted, która rozpoczęła swój żywot na PlayStation 3, a dziś z powodzeniem pojawia się na kolejnych konsolach Sony, jak i PC-tach. Historia Drake'a to fantastyczne przygody, które na długo zapadają w pamięć, a to dzięki kunsztowi studia Naughty Dog. Dziś jednak zajmę się tą najmniej znaną odsłoną serii. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Uncharted Złota Otchłań w wersji na PlayStation Vita. Zapraszam. Uncharted Złota Otchłań została stworzona przez Bend Studio, co już powinno wzbudzić nasze podejrzenia. Studio zasłynęło z serii Syphon Filter, a ich ostatnią grą było Days Gone. Niemniej Naughty Dog nie przyłożyło ręki do Złotej Otchłani i może to być problem. Może, ale nie musi. Historia jest prequelem całej serii. Oznacza to, że dzieje się przed fortuną Drake'a, a to oznacza, że nie pojawi się w grze chociażby Helena. Nasz dzielny bohater rusza na poszukiwanie zaginionego miasta Quivirra w towarzystwie starego przyjaciela Jasona. Szybko docierają do wykopalisk, gdzie odnajdują archeolożkę Marisę Chase. Znalezione na miejscu ślady konkwistadorów i wydarzenia prowadzą do kolejnych twistów, które, no cóż, są grubymi nićmi szyte. Tak czy tak, Nathan w towarzystwie Marisy rusza na poszukiwanie miasta, po drodze zabijając setki najemników i uchodząc z życiem o włos niemal co kilka minut. Taka to natura Nathana i za to go kochamy. Złota Otchłań pojawiła się na PlayStation Vita i jest to na nią tytuł nadal ekskluzywny. Deweloper postarał się, aby gra wykorzystywała wszystkie cuda techniki zamknięte w małej konsolce, więc możemy się spodziewać, że nasz sprzęcik będzie obmacany z każdej strony, namiętnie pocierany, stukany i pukany. Bend Studio podeszło bardzo ambitnie do projektu, bo chcieli, aby gra przypominała tytuły z PlayStation 3. Nic dziwnego, że wiele modeli i tekstur pożyczono z Uncharted 1 i Uncharted 2. Koniec końców konsola rusza 250 000 poligonów na klatkę, co jak na maszynkę mobilną robi wrażenie. No ale oczywiście jest to kosztem płynności. Zasadniczo jeśli graliście w Uncharted 1 na PlayStation 3, to wiecie czego się spodziewać, bo gra widać, że mocno celuje w klimat pierwszej części. Gra ma jedno miejsce akcji, głównie to dżungla, która niestety po jakimś czasie mocno wam zbrzydnie. Tytuł jest podzielony zasadniczo na dwa rodzaje gameplayu. Część eksploracyjną i strzelanie. To pierwsze to wspinanie się po murkach, skakanie nad przepaściami, wchodzenie po linie. Te elementy są o wiele częstsze niż w pozostałych odsłonach. Widać, że studio nie do końca chyba wiedziało, czym wypełnić rozgrywkę, która nie zmienia miejsca akcji, przez co przez dużą część gry będziemy widzieć wiszącego Nathana. Tutaj jednak twórcy postanowili jeszcze bardziej ułatwić wspinaczkę, choć nie sądziłem, że się da. Nadal możemy używać tradycyjnie analoga, aby sobie radzić ręcznie lub po prostu namazać paluchem ścieżkę, a Nathan automatycznie nią podąży. Nawet nie trzeba się za bardzo starać. Ale nie znaczy, że Bend Studio nie miało ciekawych pomysłów. Miało i to bardzo fajne. Na przykład znalezione skarby możemy obracać, macając tylną część Vity, albo możemy odrysowywać wzory z różnych statuł, również używając mazania paluchem, tym razem po przednim ekranie. To bardzo fajne elementy, które dobrze wykorzystują funkcjonalności konsolki od Sony. Znajdzie się używanie żyroskopu, oczywiście podczas przechodzenia po zwalonych pniach nad przepaściami. Pojawi się robienie fotek, gdzie musimy ustawić odpowiednio zoom i kąt, aby strzelić zdjęcie jak najbliższe temu, co widzimy na przykładzie. Pojawi się również składanie notatek z porwanych części, również z wykorzystaniem a jakże dotykowego ekranu, czy ciachanie maczetą i jak się łatwo domyśleć, ponownie maziając po ekranie. Jest tutaj kilka absolutnie fantastycznych motywów, jak trzymanie konsoli pod światło, aby odczytać ukryty napis. Szkoda, że tymi naprawdę pomysłowymi akcjami gra zaskakuje bardzo rzadko. Jeśli chodzi o walkę, mamy tutaj Drake'owy standard, czyli chowanie się za osłonami i prowadzenie ognia. Samo strzelanie jest dobrze zrealizowane, headshoty sprawiają odpowiednią dawkę radochy, a rzucenie granatem w kilku przeciwników malowniczo wyrzuci ich w powietrze. Choć przyznam, że nie gra się tak dobrze jak na kontrolerze, nawet na tym starym od PlayStation 3. Wszystko tam działało bardziej intuicyjnie i płynnie. Walki potrafią czasami być dość trudne, ale bardziej z powodu sterowania Vitą niż z tego, że brakuje nam skilla. Niemniej drugi podstawowy element Uncharted znalazł się w odpowiedniej formie i nie odstaje od tego, co
co widzieliśmy na dużych konsolach. Jednak coś ze Złotą Otchłanią jest nie tak. Gra po jakimś czasie zaczyna potwornie zamulać, bo szybko się okazuje, że gra bazuje na prostych schematach. Trochę wspinania, walka, wspinanie, walka i tak przez 8 godzin. Nie pomaga to, że lokacje są utrzymane w podobnym klimacie. Niby odwiedzimy jakąś zapadłą wiochę czy górę piramidy, ale nie zmienia to faktu, że wciąż jesteśmy w dżungli, choć początkowo robi to spore wrażenie i potrafi się podobać, z czasem zaczyna drażnić i niecierpliwie oczekujemy zakończenia gry. Trochę za bardzo próbowano wydłużyć przygodę, bezsensownie ładując więcej tych samych elementów. I owszem, gra stała się dłuższa, ale przy tym miejscami irytująca i po prostu nudna. Na tyle, że gdy skończyłem Złotą Otchłań i pomyślałem, czy aby nie pozbierać pozostałych skarbów, no to jednak szybko zarzuciłem ten pomysł, jak mi się przypomniało, przez co znowu by trzeba było przechodzić. A znajdziek jest sporo. Od tajemniczych urządzeń poprzez specjalne kamienie, strzelanie fotek czy rysunki. Widać, że Bend Studio bardzo wzięło sobie do serca to, że Drake to poszukiwacz skarbów, dlatego naćkali tego co niemiara. Gra zachęca przez to, aby sprawdzić każdą dziurę i w sumie dobrze, choć jak dla mnie znajdziek jest zdecydowanie za dużo. Lepiej to zrealizowano w dużych odsłonach, gdzie było ich w sam raz. Tutaj musimy wąchać niemal każdą ścianę i każdy kąt. Oprawa w grze jest za to fantastyczna i pewnie to najładniejsza gra na PlayStation Vita. Zadziwiające, jaka moc drzemała w tak małym sprzęcie. Lokacje posiadają sporo detali, ładnie wykonano roślinność i tak, wiem, że na ekranie to co oglądacie nie wygląda aż tak dobrze, ale gra działa na 5-calowym ekraniku, także tam odbiór jest zupełnie inny. Oczywiście w Drake'a ponownie wcielił się niezastąpiony Nolan North, także choć to kieszonkowe Uncharted nie zostało potraktowane w tym wypadku po łebkach. Abstrahując od tego, że gra jest na urządzenie mobilne, niestety stwierdzam, że jest to najgorsza część serii. Nie znaczy, że jest to zła gra, no ale zabrakło tutaj trochę magii Naughty Dog. Przede wszystkim zróżnicowania poziomów. Nawet pierwszy Uncharted, choć dział się cały czas w zasadzie w podobnych lokacjach, potrafił zaskoczyć, a to łodzią podwodną w środku dżungli, a to jakimiś fortami. Tutaj mam wrażenie, że wszystko jest co prawda w mniejszej skali, choć nie znaczy, że twórcy nie próbowali pokazać okazałych terenów w tle, bo i owszem, są takie momenty, jednak poważnym problemem gry jest wkradająca się powoli nuda i powtarzalność, by w którymś momencie zamienić się w irytację, nerwowe spoglądanie na zegarek i pytanie siebie, ile to jeszcze potrwa. Tak czy tak, to solidna produkcja. Fani Uncharted mogą sobie Złotą Otchłań spokojnie odpuścić. Jednak dla posiadaczy PlayStation Vita to tytuł obowiązkowy, bo chyba nic ładniejszego na konsolkę już nie powstało, no chyba że Killzone Najemnik, ale to już historia na kiedy indziej. Złota Otchłań spełnia swoje zadanie jako kolejna część Uncharted, jednak nie wytrzymuje porównania z wersjami z dużych konsol. Bend Studio za bardzo chciało dorównać kunsztowi Naughty Dog, zapominając gdzieś po drodze, że w Uncharted bardzo ważne jest zaskakiwanie gracza, czasami nawet i drobnymi smaczkami. Tutaj całość jest zrobiona na jedno kopyto i to co widziałeś już na samym początku będzie wałkowane niemal do samego końca przygody. Jednak ponownie, jeśli posiadasz Vitę, to jak najbardziej polecam. Jeśli planujesz kupić konsolę, aby Uncharted mobilne ograć, no to możesz sobie dać spokój. Lepiej kolejny raz przejść którąś z klasycznych odsłon na duże konsole, bo na pewno będziecie bawić się o wiele lepiej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.